darzy. Już śpieszę objaśniam. Zen i jeż na tropie absurdów wszech Rusi. I jak fajkę czyścić się na lotnisku musi. Oszustwo wytropią tu profesorze i matkę zamkną czyjąś w oborze. Sprawdzą, co słychać na parapecie i co się w urzędach tak u nich plecie. Złamie się dziś coś, co ma być trwałe i wpadnie ktoś za coś, co było dość małe. I ktoś coś znów spali i reklamę zrobi i Mati za jasnowidza dziś robi. Daj łapkę i suba i oglądaj całe, bo po napisach znów coś schowałem. Zapraszam w imieniu Lecha i Jerza. O Boże, dokąd to wszystko zmierza? Witajcie ponownie skrytożercy czekolady. Witamy Was w satyrycznym programie Ja Ruski. Z tej strony Mateusz Lech, po mojej lewej stronie Paweł Jerzowski, który gdy rozpina bluzę wygląda jak Lorenzo Lamas. Kto nie pamięta tego aktora, niech sobie zgoogluje. Tak. Więc chyba powinienem się obrazić na ciebie, bo nie wiem właśnie, jaką minę przyjąć. Musisz zgooglować, a może to jest pochlebstwo, jak? Wiesz? Lorenzo Lamas. Był taki aktor, tak. Lamas, czy... Tak, Lamas. Nie złamas, Lamas. No nie jest źle, jak był młody, to gorzej. No ale pewnie... A, to taki w moim wieku widzę, troszkę nawet starszy. Może no. Dlatego mi tak chciałeś tutaj dokuczyć. Nieładnie. I mogę teraz wymagać pomocy psychologicznej po tym incydencie. No proszę bardzo, niech ktoś pomoże Pawłowi. Kontaktujcie się. No. Skoro mówimy o pomocy psychologicznej, to mam dobrą informację. Ponieważ Dostanę obrony, pakiet u ciebie w firmie. Nie, pakiet u ciebie w firmie. Tak, dostaniesz. Medyczny? Będziesz miał. Tak, to jest taki specjalny. Jak tylko do tej Rosji pojedziesz, okazuje się, że Ministerstwo Obrony rozpoczęło opracowywanie programu pomocy psychologicznej dla uczestników specjalnej operacji wojskowej. A nie zaczęli od polityków? Może... Nie, bo to jest dla północnego okręgu wojskowego, czyli to w sumie tam dla tych wszystkich. W związku z tym, słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał pomóc krajowi, Rosji, ma możliwość zarobienia dodatkowego dochodu i może studiować teraz psychologię online. Zalogujmy się tam, Pawle. Tak, ja myślę, że to. I słuchaj, można otrzymać dyplom w 6 miesięcy. Ale on jest dyplom z psychologii w 6 miesięcy? Tak. I będziesz po tym dyplomie mógł uczyć uczestników specjalnej operacji wojskowej i nawet podczas studiów, tutaj jest taka obietnica, że możesz odbywać staż. Okej, ale bo wiesz, to jest najkrótsza droga w tym momencie, żeby zdobyć dyplom z psychologii. Nie, no wiesz. Bo dyplom... Znaczy to chyba nie wiem, czy to jest taki pełnowartościowy. Na pewno ten dyplom umożliwia pomoc terapeutyczną żołnierzom i weteranom specjalnej operacji wojskowej. Nie, ja już myślałem, że wiesz, że zrobię dyplom z psychologii w pół roku. To pewnie jakby się postarać, to idzie w 3 miesiące ogarnąć. Wiesz co, nie wiem, trzeba by sprawdzić, bo takie możliwości oferuje licencjonowany Inteligentny Instytut Psychologii w Skołkowie. Otrzymasz średnio 400 godzin. Otrzymasz średnio, słuchaj, 400 godzin praktyki z weteranami specjalnej operacji wojskowej. No tutaj chwalą się, że to są prawdziwi klienci i chwalą się, że klientów nie zabraknie. No klientów podobno nie brakuje, tak. Trzeba tylko test zrobić, więc to nie wiem, bo możesz nie przejść. Czemu? Zrób test, dowiesz się, ile dodatkowego dochodu zarobisz na psychologii w ciągu 6 miesięcy, bo to widzisz nawet podczas studiów można. To dodatkowy kurs. I tak, i dodatkowo za udział otrzymasz dodatkowe stypendium rządowe w wysokości 30 000 rubli za to właśnie szkolenie. Ale trzeba być obywatelem Rosji chyba. Może tak być. No ale to jakbyś...
Poczekaj, bo ja pamiętam, że jeżeli zgłosisz się na ochotnika na specjalną operację wojskową, Okej, to dostajesz obywatelstwo. Tak, dostajesz obywatelstwo. Jak przeżyjesz 6 miesięcy i pójdziesz na psychologię, to masz dyplom psychologii w rok. Tak. To i tak jest najszybsza ścieżka. No. U nas 5 lat, jak wiesz, jak nic. To mamy informację o tym, że pewien pasażer został aresztowany. A jaki to ma związek z paleniem? Okazuje się, że w Pułkowie na lotnisku podczas kontroli pasażerowi zabrano źle wyczyszczoną faję. Dobra. Co? Kontynuuj. Okej. No i słuchaj, po zabraniu tej fai okazało się, że funkcjonariusze wyskrobali z niej 8 mg marihuany. Policjanci w Rosji czyszczą faję? Tak, czyszczą faję. No, znaczy na lotnisku zatrzymali go z fają. No, że ma brudną faję, no. Tak, że ma brudną, tak. No I to my ci wyczyścimy. I wzięli się i zaczęli. Zaczekaj. Tak. Miesiąc czyścili, okazuje się. Przez miesiąc pan czekał. On tam czekał? Przy bramkach? Tak, przy bramkach czekał. Nie, tam wiesz, tak jak ten Hanksa kiedyś na lotnisku zamknęli. Tak. No to Terminal była taka wersja rosyjska. Tak. On sobie tam, wiesz, spał, tak, nie, dorabiał, nie, też może czyścił, tak, fajki ludziom, nie. No w każdym razie po miesiącu, słuchaj, znaleźli 0,08 grama konopi indyjskiej. A 0,0, a ja zrozumiałem, że 8 gramów. 8 miligramów, czyli 0,0, 8 miligramów. No i okazuje się, że taka ilość wystarczy, żeby pan spędził w więzieniu 7 lat. To skrobali, tak mówią 0,6. Nie, jeszcze, Wania, jeszcze skrob. Przecież jakoś się musiał pocić czekając, nie? Mamy już 0,5 i mówią za tydzień, mamy 0,55, a on coraz bardziej zestresowany, nie? No. I dobili. Tak, dobili. No i dobili tam do 0,08, nie? A więc jeżeli będziesz leciał do tej Rosji, to trzeba nie umyć faję. To trzeba tą mieć wyczyszczoną faję i to tak porządnie, żeby tam nic nie można było wyskrobać, no bo inaczej będzie groziła kara za przemyt. Nie? No bo on dostał jak gdyby z paragrafu za przemyt narkotyków, no i za to jest poważne więzienie. No to nie mógł komuś dla handlarzy, bo on już w tym momencie nie ma za posiadanie, tylko zostało mu przyklepane, że przemyt i handel narkotykami. On nie mógł po prostu komuś fajek kupić na tym lotnisku i sprawa by się rozeszła po kościach? No pewnie jakby tak. Jakiś uparty, fajki, nie? Tak, jak fajki. Oni mówią o fajki, nie? On mówi nie, żadnych fajek. To czy faja jest czysta? Sprawdzimy. Sprawdzimy. No i po miesiącu się okazało, że i nie był taki już, wiesz, no nie był. Nie ma co. I teraz latać nigdzie nie będzie, tak? Tutaj chciał sobie do Turcji polecieć. A teraz posiedzi. Na wakacje, a teraz sobie posiedzi, tak? I to nie bynajmniej w Turcji i nie bynajmniej w hotelu. Znaczy w hotelu. Ale że 7 lat to jest, powiem ci, 7 lat, nie? Tak. To jest jedna z takich bardziej mrożących krew w żyłach historii. Jeszcze nie ma wyroku, może mu złagodzą, tak? No wiesz, jednak, chociaż wątpię, jednak to wiesz. A nie mógł mówić, że to nie jego faja? No mógł. Może mógł, nie wiemy. Nie, chyba on mówił, że to jego i że jest czysta. Właśnie tu problem. Ale nie ma co się sprawdzimy. Trzeba dbać o czystość, drodzy widzowie. Tak, trzeba, słuchajcie, dbać. No okej, no dobra, to słuchaj, teraz to puścimy, tylko nie wiem, czy tego przypadkiem nie wytniesz. No ale no nie wiem. Może wytniesz. No, w każdym razie w Omsku facet złamał penisa. Słyszałem o takich przypadkach. Nie piszcie, że jest to niemożliwe, jest to możliwe. Okazuje się, że wypił z dziewczyną butelkę wina.
No to jest łamacz penisów. Nie, no, Ale to jest dobra nazwa na butelkę wina w Rosji, takiego taniego. Łamacz penisów. Tak. A ty co tam pijesz, Iwan? A ja to było łamacza sobie walę. No okej. Wypił tą butelkę i co? Zachciałem się figli. Wiesz co, no i zaczął eksperymentować. Mhm. No i okazuje się... Z dziewczyną, czy w ogóle po prostu ze swoim penisem zaczął eksperymentować? Podobno też można samemu dojść do takiej kontuzji. Natomiast okazało się, że to wino chyba trochę zaszkodziło, bo obniżyło jego sprawność fizyczną. Okej. No i nie utrzymał partnerki. Masz jakieś rysunki poglądowe? O co chodziło? Jak nie utrzymał? No jest taka pozycja, tak, tutaj. Której musisz trzymać partnerkę. Które musisz trzymać. Żeby nie uciekła. To się nie uciekła, tak. I on jej nie utrzymał. No i doszło do kontuzji. Doszło do kontuzji. On jak gdyby wini partnerkę, natomiast ona twierdzi, że był chyba za mało jednak sprawny tutaj fizycznie. Czyli przerzucają się winą. Tak, bo przyjechało pogotowie, on pojechał na ten ostry dyżur i tak dalej. A chyba związek się też rozpadł właśnie z tego powodu. Ale myślisz, że powiedział, bo jesteś za gruba, czy coś takiego? No chyba tak, bo upuściłem się, bo jesteś za ciężka i się, wiesz, i zaczęło się, nie? No i wiesz, potem od słowa do słowa, tak, nie? Pogotowie musiało aż przyjechać. No w każdym razie wszystko na szczęście się zakończyło szczęśliwie. Oprócz tego, że będzie musiał, wiesz co, operacja przebiegła pozytywnie. Jakaś rekonwalescencja będzie? Wiesz co, tego nie wiem, bo tutaj nie jest napisane. Ciekawe jak wygląda w ogóle rehabilitacja złamanego penisa. Wiesz co, nie wiem. Nie miałem. Podobno to jest rzadka kontuzja. Dajcie znać w komentarzach. Raz na 5 lat i podobno takich jest obecnie 100 na świecie przypadków. Że żyjących złamanych penisów. No tak. Znaczy, ci co chyba odnieśli. Nie wiem. No tak czytałem w raporcie. No i akurat w Rosji, nie? Podejrzewam, że 90 w Rosji jest. No przypadek jak w Totolotka wygrać, okazuje się, że w Rosji się panu przytrafiło. I najczęściej jak już się, to najczęściej partnerki są winne. Tak. Ale to jest tak rzadko, że może to ta sama jeździ po świecie. Tak myślę. Z winem? Są łamacze kobiecych serc. To mogą być łamacze penisów, to prawda. Ale jest jakiś przypadek, żeby mężczyzna mężczyźnie? Chyba nie. Chyba tak. No ale skąd wiesz? Może to tylko się domena logiczne. kobiet. Ale to może że tak. Że mężczyzna mężczyźnie to takiej krzywdy nie takiej zrobi. złej rzeczy nie zrobi. To jest też możliwe. Ale trzeba sprawdzić. Nie wiem, jak to zamierzasz sprawdzić. Paweł. Mati. Ja się z tobą wina nie napiję. Oj, chyba może być bez wina, no. Przejdźmy do następnego tematu może. W każdym bądź razie będzie to... Właśnie, czyja wina będzie? Zobaczymy. Tak, przejdźmy do następnego tematu. Nie wiem, czy słyszałeś, ale Kadyrow chce jeździć po świecie. Mam nadzieję właśnie, że nie z tego powodu. No nie, on chyba jest przeciwnikiem takich tutaj męsko-męskich zabaw. Mu chyba religia zabrania. A on podobno jest wierzący mocno.
Tak. I powiedział, że wspiera mocno Palestynę i zaproponował własny wyjazd wraz z bojownikami czeczeńskimi. Na Malediwy. Nie, Żeby do jak najdalej od Palestyny. Palestyny. Nie, Do do Palestyny. O. Tak. Zgadnij jako kto? Kapłan? Nie, blisko. Ale blisko jestem. Okej. Przewodnik duchowy jakiś. Nie, jako siły pokojowe. Pokojowo No i dobrze. rozjemcze. No bo No oni to będą dobra. tak, mają już doświadczenie, jeżeli chodzi o zaprowadzanie pokoju. A gdzie No i zaprowadzili? stwierdzili. No w Ukrainie mówią i w Rosji. No to chyba im nie wyszło. Ale próbowali. Czyli Aha, mają że doświadczenie. mają doświadczenie w próbach. W próbach zaprowadzenia. Tak. No w próbach prowadzenia pokoju, tak. No, Kiedyś się no, nauczą, też, nie? Tak. No w końcu się gdzieś może nauczą, tak? Tak. Proszę. Słuchaj, mamy tutaj informacje dotyczące profesora moskiewskiej uczelni Marka Umowa, który został oszukany. Znaczy ja wiem, że to trochę nudne jest, no ale musimy wspomnieć. Został oszukany na kwotę 1,5 miliona rubli. Powiem ci tak. Pewnie jest. No i teraz wiekowo, zgadnij. Ale... Tak, jak Nie. Zacznijmy od tej kwoty. Profesor na uczelni 1,5 miliona rubli, on musi być wiekowy, tak jak te emerytki. Tak. Musiał całe życie oszczędzać. Profesorem czego jest? Ekonomii. No bardzo dobrze, no brawo. Wydział Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Ekonomicznej, tak. Czyli się zna, no zajmuje się- dlatego się dorobił. Tak, politologiem jest i ekonomistą, all in one. No i dlatego się oczywiście tutaj ma jakieś te pieniążki. No i dalej już tradycyjnie, chociaż jest, zauważyłem, pewna Właśnie. inwencja. Tak, pewna inwencja. To czekaj, No bo możemy- czekaj. Spróbuj to Zagrajmy otworzyć. grę. No. Dostał informację z dziekanatu, że skontaktuje się z nim jakiś pracownik FSB. Tak. Tak? Zgadza się, tak. Ale na czym dostał tą informację? Na jakimś tym kontaktowym, nie? Że, Tak, że Telegramie. Telegram czy coś. Tak. Później zadzwonił do niego ktoś z FSB i mówił, że jego pieniądze, oszczędności są zagrożone, że ktoś ich chce ukraść. Tak. No, Okej. Tak, zgadza się. Okej. On się przeraził i wypłacił Tak. pieniądze. No ale jeszcze ważna rzecz, jeszcze tam coś muszę. Ale ja zgaduję, więc ja nie mam. Słuchajcie, widzowie, ja nie czytałem. My nagrywamy to w ten sposób, że on mi nie mówi. Dobra, jaka rzecz? No co zawsze te ofiary robią? Aha, żeby nie mówić nikomu. Tak, bo i co robią, są i gdzie podsłuchiwane jadą, i czy czym coś. jadą. No, Jadą tak. do banku taksówką. Tak jest, pojechał do banku taksówką, wypłacił 1,5 miliona. Ja mam wrażenie, że ty masz taki generator rosyjskich oszustw i ty tylko podstawiasz te nazwiska nowe. Tak, mężczyźnie, ale wiesz co, znaczy nie wiadomo, czy był na hulajnodze, chyba nie, który czekał na rogu przy Alei Mira, ale jest pewna inwencja, której wcześniej nie było. Inwencja polega na tym, że to był kurier kremlowski. No, Co to znaczy? No, nieważne co znaczy, ale jak brzmi. Już nie brzmi przekazują. poważnie. Masz przekazać pieniądze kurierowi, tak, jakiemuś tam nie wiadomo, kurierowi kremlowskiemu. No to od razu brzmi. Będzie tak wiesz, dzwoni do ciebie Słuchaj, z FSB. ale to jest profesor politologii. To on wie, co się dzieje na Kremlu. Tak. On wie, że jak na Kremlu, to są poważne rzeczy. Tak, nie? Bo one były zagrożone, tu była siatka oszustów i oni na jego pieniądze, on miał pomóc, żeby jego pieniądze były bezpieczne, nie można na inne konto, bo są zagrożone i oni wszystko monitorują, jak będzie nawet próbował przelewać, to wtedy mu zabiorą, dlatego trzeba bezpiecznie kurierowi kremlowskiemu. Nie, wiesz, instytucja kurierowi państwowa, takiemu, wiesz, nie? Instytucja państwowa do instytucji państwowej. Wewnętrzne, to wewnętrzny krąg. On się poczuł, wiesz, taką nobilitację, że jest w tym wewnętrznym kręgu, że Kreml od niego dba.
On się nawet ucieszył, być może skończy się jakąś wizytą u samego Putina, wiesz, gdzie on go, wiesz, zapewni, tak, order za odwagę i za niedanie się oszustom i no przeprosi sam Putin go za zaistniałą sytuację. Może tak myślał. W każdym razie oddał 1,5 bańki. No i co, teraz żałuje? Nie, no teraz nie ma tych 1,5 bańki. Natomiast w ostatnim tygodniu złapano tych oszustów, którzy, pamiętasz tą mistrzynię Swietłanę Tymoszinę? Mistrzynę tak, świata w nurkowaniu. Też było, że oddała oszczędności, no. No i złapali 2 mieszkańców Moskwy. Uzbekistanu. Nie, no, chyba nie. Chociaż nie. Nie, okej. Natomiast mieszkańcy Moskwy byli wiekowi. Wiekowi? No, zgadnij ile lat mieli. Ale wiekowi jak na Rosję? To tak około 18. Brawo! 18-19 lat. Ja dzisiaj mam. Twój dzień! Musisz tak. pędzić do obstawić tego totolotka, a może ten 1 milion będzie, nie? Ej, ale serio. Tak, Miałem 18. powiedzieć, że wiesz, po 50, 60, bo wiekowi, a potem palnąłem 18. Tak mi wystrzeliło. No i ciekawe, czy tego profesora też zrobili ci 18-latkowie, nie? No bo to nastolatkowie w sumie. Ale wiesz co, ale to oznacza, że reforma edukacji się coraz lepiej sprawdza. Tak, ja myślę, że ten pomysł, który ostatnio przedstawiliśmy, no już jest w części wdrożony. No skąd mają taką wiedzę w tak młodym wieku? No, że taką praktyczną, nie? Dobrzy nauczyciele. Tak. No i zobacz, a u nas się mówi, że się zaśmieca jakimiś duperelami dzieciom głowy. Tak. No, a tam jakieś praktyczne od razu. On wychodzi ze szkoły 18 lat, tam 19. On już wie, jak go zrobić profesora czy mistrzynię olimpijską. No. I to na grube bańki. Grube bańki. Przecież poszedłby do fabryki albo na front, to by nawet tyle nie dostał. No, całe życie by tyle nie dostał. Może trzeba to u nas wprowadzić. Teraz będzie zmiana władzy, nowe rozdanie. Nowy jakiś minister będzie w edukacji. Kto by mógł być, jaki przestępca mógłby być u nas ministrem edukacji? Nie idź tą drogą, bo nam program zamknął. Nie idziemy. Nie, to się wytnie, słuchajcie. Nie. Tak. Przechodzimy do nas. Dajcie znać w komentarzach, kto by mógł być naszym nowym ministrem edukacji, który by wprowadził takie reformy jak w Rosji. Jeszcze mam jedną informację. To już jest taka na pograniczu, taki trochę love story. O, to są najlepsze historie, powiem ci. Te z miłością w tle. Bo te oszustwa to takie... Tak. Obywatel Moskwy wdał się w romans i przespał się z pielęgniarką. No, zaczyna się normalnie. To tu chyba nic takiego, nie? No chyba, że będzie coś gorszego później. No ale tak, zupełnie normalny początek. 42-letni Nikołaj poznał 42-letnią Ekaterinę. Czyli nawet nie mamy tutaj jakichś tematów, że bardzo młody albo coś. Tak. Nie? Normalnie. Taki tradycyjny związek tutaj zaistniał. A on był samotny, ten Nikolaj? No nie. Ale to też się zdarza, wiesz. No. Tak. Poznał ją w Rosyjskim Centrum Badań Klinicznych Gerontologii. Mężczyzna był tam leczony kilka razy, aż w końcu między nim a pielęgniarką nawiązał się romans. Para spotykała się przez rok, ale nie trwało to dalej, ponieważ okazało się, że Nikołaj był żonaty. No tak się zdarza czasem. No. I nie miał zamiaru opuszczać żony. To też się często zdarza. To są smutne romanse. Ale nie wiedział, że Ekaterina ma własne plany. Okej. Pielęgniarka zaczęła wyłudzać, chyba złe słowo, wyłudzać pieniądze od byłego pacjenta, grożąc, że powie żonie.
No wiesz, ona się zdenerwowała bardzo i tu ja ją troszeczkę rozumiem. No chce nabruzić mu, no bo on pewnie jej obiecywał, ja zostawię tą żonę, ja zostawię, a potem powiedział, że nie zostawi. No ona straciła rok. No tak. No. Tak. To należy się odszkodowanie jakieś. Próbował negocjować, ale Katia była nieubłagalna i nieugięta. Mężczyzna przekazał jej nawet 100 000 rubli na początek, co niestety tylko zaostrzyło apetyt kobiety. Po pierwszej transzy pielęgniarka zażądała 10 milionów. Okej, a to bogaty był facet. No, znaczy nie wiem. No, 10 razy bogatszy od profesora. No tam może. 8 powiedzmy, 7. No. Mikołaj próbował dojść do porozumienia, podpisał z Katią nawet umowę o zachowaniu poufności i sporządził harmonogram płatności. To jakiś przedsiębiorca, biznesmen. Ale jego kochanka zaczęła nie przestrzegać harmonogramu i zaczęła go straszyć swoimi znajomymi. Ale jak ona nie przestrzegać harmonogramu, jak to on jej płacił? Nie, znaczy no zaczęła żądać. Znaczy, aha, że szybciej podpisał. Szybciej wpłata. Tak, no że jednak powie. Bo była taka chwiejnie, emocjonalnie niezrównoważona. To się jakoś tam nazywa. I powiedziała, że harmonogramem, ale ona potrzebuje. I zaczęła straszyć tutaj swoimi znajomymi. Ale na co może potrzebować 10 milionów tak od razu? No przecież to aż tyle pieniędzy nie potrzeba. A zgadnij, skąd znajomi byli, tak według ten kobiety? Z Uzbekistanu. Nie, ale do dzisiaj dobrze zgadywałeś. Nie wiem. Literka F. Z Finlandii? FSB, FSO. Wszystko, co na F w Rosji, to... Aha, okej, czyli... Więc widzisz, to wiesz, i oszuści, tak? I nawet taka pani korzysta tutaj z pomocy FSB. No to widzisz, ma znajomych. Słuchaj, idziesz do FSB i mówisz, jest taka sprawa. Mam kochanka, właśnie mu zagroziłam, podpisaliśmy co prawda umowę o poufności jakieś, czy coś takiego. Jest niby harmonogram, ale ja chcę kasę szybciej. Oni ci mówią tak, pokój, 3. piętro, 312. 302, proszę wziąć numerek. Tak. Specjalny inspektor, tak, który zajmuje się przyspieszeniem wymuszeń. Tak, kochankami. No nieźle. No i co, on się przestraszył, że FSB jednak? Przestraszył się, poszedł na policję. Panie FSB mnie szantażuje. No i go to właśnie i tutaj popełnił błąd. Bo wtedy okazuje się, że kochanka powiedziała wszystko żonie. No tak, ale ja myślę, że ona od samego początku chciała powiedzieć wszystko żonie. Tak? Myślę, że tak. Rozwiń się. No bo wiesz, poczułeś się zdradzony. Trochę wejdziemy w psychologię, nie? Bo ja już tak myślę, jak na do tego kursu online. Tak. No, poczułeś się zdradzony, on ci coś obiecywał i ty mówisz, on mnie popamięta. No i wiesz, te groźby układasz etapowo, żeby jak najbardziej wycisnąć tą cytrynę. Więc najpierw tam te 100 000, ty się buntujesz, potem mówisz 10 milionów, on to układa w jakiś tam harmonogram, ty się zgadzasz, żeby jeszcze ściągać jeszcze, ale w pewnym momencie chcesz go tak, wiesz, kujnąć na ostro, więc przyspieszasz, że albo 10 baniek, albo wiesz, powiesz, no ale ty od samego początku miałeś zamiar powiedzieć i tylko zdzierałeś z niego kasę. Więc w takiej sytuacji, jeżeli daliście ciała, to nie należy płacić, tylko od razu się przyznać, bo i tak to wypłynie, a wy tylko stracicie kasę. Czyli rozumiem, że ty jakiegoś harmonogramu nie prowadzisz. Nie, ja mam czyste sumienie, ja jestem bardzo prawdomówny i nie mam problemu ze zdradami, więc żyję sobie bardzo swobodnie i oszczędnie dzięki temu, gdyż nikt mnie nie szantażuje na grube pieniądze. Nie, ale wiesz co mnie zastanawia, bo tak najbardziej dla mnie jest zaskakujące ta umowa i ten NDA. No
Tak, nie? To jest, a to coś Jak on myślisz, mógł wpaść na taki pomysł? ale wiesz, że ale to jest mega głupi pomysł, bo tak naprawdę ty dajesz komuś papier na to, że to się wydarzyło. No tak. Nie. Dochowam tak, to jest- tajemnicy, tak, że zdradzałam, Tak. znaczy, tak, nie? Tak, bo tak to jest słowo przeciwko słowu, nie? Wiesz, a pijana jakaś, coś tam. Ale poczekaj, wiesz, w ogóle, nie wiem, czy to jakiś prawnik był, czy... No tego na my pewno. Nie no, NDA. myślę, że Ale że jak on został się spodziewał, zaangażowany. że ma podpisanego tego NDA i pójdzie teraz co z tym NDA-em do sądu i powie, tutaj ta pani złamała tutaj klauzulę. Tak. I teraz poproszę o I teraz odszkodowanie 20 odszkodowanie, milionów. tak, 20 milionów, nie? No, Nie, no co myślał, że jak ją postraszę, że taką umowę ma i tam harmonogram, to jak ona nie złamie go, to... Nie. No, znaczy, wiesz, dla mnie to jest... Właśnie, ty jako tutaj początkujący psycholog, no powinieneś się zainteresować, bo to bardzo ciekawe chyba. Nie, no dlatego ja mówię, Przypadek. nie ma, słuchajcie, nie ma zmiłuj. Daliście ciała, przyznać się od razu, absolutnie nikomu nie płacić. Trudno. Żyje się dalej, ale przynajmniej będziecie mieli kasę. Nie płacić. Absolutnie, ani centa. Ani złotówki. Ani rubla. Ani rubla. Tak. Chciałeś powiedzieć. No, bo to nie wiadomo kto gdzie zdradził, nie? No to te pielęgniarki z różnych krajów mogą pochodzić i różne waluty mogą wymagać. Albo prosić o pielęgniarza. Tak, z facetem to się lepiej dogadać zawsze. Łatwiej jest się dogadać. Konkretniej, tak. Tak, on by, myślę, że nawet mógł przestrzegać. On przestrzegać NDA, a mówi 10 No, baniek. NDA tutaj masz, no dobrze, 10 baniek, no w sumie zobacz, jakby ona pomyślała, przecież ona do końca życia prawie jest No urządzona. tak, no to jest, wiesz... 10 baniek, nie? Mogłaby sobie męża mieć, drugą rodzinę, Tak, no w ogóle. tak. No pracować sobie dalej, nie? No dalej. No. Ona już była po 40, no to 10 No baniek, po 40, to już w ogóle może nie musiałaby pracować. No, do Tak, śmierci wiesz, już, nie? No. Ach, te baby Nie, takie te emocjonalne. Przejdźmy do następnego tematu. I ty masz coś powiedzieć, czy ja mam coś powiedzieć? Że ja mam powiedzieć. Nie, no to ty powiedz. Dobra, słuchaj, nie wiem, czy słyszałeś, ale wszystkie zakłady pogrzebowe w Rosji mają zostać znacjonalizowane i scentralizowane. Widocznie ktoś zauważył, że tam jest teraz pieniądz. No i jak jest pieniądz i dopływ tego pieniądza będzie, no to warto, żeby coś z tego uczknąć. Znaczy Myślisz, że to... oficjalnie jest po to, żeby było taniej. A nieoficjalnie, żeby ktoś mógł się nachapać. No jak to w Rosji, tak? No wiesz. Oficjalnie tutaj i rząd się w to no właśnie, jak to zaangażował i kilku posłów się w to zaangażowało. Ja słyszałem, że bardzo zacierał rączki Szojgu. Ma powstać firma prywatna, która ma obsługiwać wszystkie pogrzeby w Rosji. No, to będzie korporacja od razu na starcie. Tak, na starcie to taki... Na starcie to przeskoczy na giełdzie Gazprom, no bo Gazprom będzie spadał, nie? No, spadał. Chyba, że Gazprom przejmie to. Tak? Że będzie robił gazyfikację i pogrzeby? Tak. No. Dla ludności? Ale to się może źle nawet slogan ma tak, gazyfikację i pogrzeby dla ludności, nie? Tak, nie? No, tak. Mogą zacząć tak na przykład częściowo, bo Kamczatkę teraz mają robić i Jakucję, a tam w Jakucji teraz dużo pogrzebów. Ale słuchaj, ale to można zrobić całą kampanię reklamową, że ja widzę taki film, że wchodzi się do domu w niej tam ten lektor, opiekujemy się wami od urodzenia i taki niemowlak, że tam podgrzewają mu mleko, wiesz, prowadzimy was przez życie, że żona gotuje tam zupę i aż do śmierci, nie? I wkładają tam trumnę do grobu i zasypują i później te logo. Nie. No jak? No jak? No aha, że nie kopią. No nie kopią. Płonie i ten gaz taki piękny płonie i tam tak. Łączy się tutaj z innymi, tak? I te płomienie, tak wiesz, tych weteranów specjalnej operacji. Na tak, stosie. Jeden płomyczek, drugi płomyczek i tak się łączą, wiesz, nie? I w takie logo Gazpromu. Tak.
Razem przez całe życie. Przypominam, że na naszej stronie jest tam link biznesowy, więc tutaj jeżeli nas oglądacie, to dziękujemy. I to zostało wymyślone tak. O tak, więc pomyślcie, co możemy... A co, jakbyśmy pomyśleli chwilę, albo jeszcze brali za to pieniądze. Tak, o. No. To byśmy wymyślili. Macie taką... Nie, ale tak poważnie, jeżeli ktoś by chciał, abyśmy przygotowali jakąś kampanię reklamową. Strategię marketingową. Tak, to my naprawdę jesteśmy kreatywni. kremlinkashow@gmail.com. Tak, ale... Albo Ekonomia Rosji. Ekonomia Rosji bardziej chyba, nie? Tak. Mamy maila Kremlinka. To jest chyba tylko na prywatne biznesy twoje. Tylko ja pierwszy raz słyszę tego maila. To się wydało, no. Wydało się na wizji. No. Tak, nie, dla takich specjalnych właśnie na przykład z Rosji to jest Kremlinka Show, bo oni tak wiesz, im się to dobrze kojarzy, tak, że to niby z jakimś trunkiem, że z bo Kremla. Oni nie znają na przykład historii, tak, bo oni nie znają tej nazwy, wiesz, do końca, tak. Jeszcze od czego, chociaż niektórzy Rosjanie znają, no i wtedy są tacy nieufni, jak oni wiedzą, co to jest Kremlinka, nie? No tak, no ale profesor tam... A kiedyś tłumaczyliśmy, a więc jeżeli nie wiecie nadal, odsyłamy do któregoś Jaruskiej, tam jest wytłumaczone, co to jest Kremlinka. Był quiz. Obejrzcie jeden z 200 filmów, od deski do deski. Do deski i tam znajdziecie. Znajdziecie odpowiedź. W którym znajdziecie odpowiedź. My za niedługo będziemy mogli mówić na każde pytanie widzów. Było to w którymś z filmie. Było. Tak, obejrzcie, na pewno jest. I wiesz, i te statystyki obejrzeń nam będą rosły. To jest znowu marketingowy dobry pomysł. My mamy dzisiaj dobry flow marketingowy. No ale wracając do tych pogrzebów, nie, żeby nie było zbyt smutno. Co o tym sądzisz tak naprawdę, tak poważnie? Jakie masz przemyślenia? No poważnie to myślę, że ostatnio prawo jest tworzone, no zwróć uwagę w jaki sposób, no pod biznesy jest robione, już tak przyszłościowo. Bo my na przykład jako, nie wiem czy wiesz, a jako nieliczni wiemy, co się stanie z Putinem. No ja słyszałem, że... Tak, mamy taką wiedzę. Tak. A nie wszyscy mają. Bo ja słyszałem, że ktoś nam zadał takie pytanie i być może to już zostało wyemitowane nawet, no ale powtórzymy. A nie wszyscy oglądali ten program, nie? Tak, gdyż Władimir Było Putin... w którymś z tych 200. To sobie sprawdzicie po odcinku. Było zadane pytanie, czy znamy, jakie będą dalsze losy Władimira Putina? Zadane pytanie było. No i słuchajcie, może ty, Paweł, powiedz. No łączy się z tymi pogrzebami. Słuchajcie, umrze. On ma 71 lat, no jakie mogą być jego dalsze losy? Ludzie. Umrze. To nie jest ten. Czy zostanie pochowany obok Lenina? Obstawiamy, że nie. A może tak jak ten, któremu do trumny dokoptowano towarzysza? Towarzysza? No. Myślisz, że koptują? Ale kogo byś obstawiał? No nie, no tak do jednej trumny. Właśnie, widzowie, Putina jeżeli macie Leninem. pomysły, z kim położyć Putina albo kogo dokopotować Putinowi do trumny, to wtedy piszcie, tak? Nie, no ja bym go położył razem z Leninem. Ale poczekaj, a on będzie występował Putin w tej reklamie, w reklamówce Gazpromu? To ja bym może już to połączył, nie? Że tam, wiesz, bez trumny. Że bez trumny. I później wypuszczą tak prochy na wietrze i Putin na zawsze wśród nas. Na zawsze wśród nas. W naszych sercach i duszach. Płucach. Na duszach, nie? Tak. Wdychajcie Putina. Wdychajcie Putina. Tak. Powiew wiosny. Będą mogli, nawet Gazprom będzie mógł rozszerzyć takie na przykład, wiesz, pójść w nową branżę. Jaką? No w perfumy. Ale co, o zapachu Putina? Spalonego Putina? Ja kiedyś widziałem tam taki perfum? Tak, taki perfum widziałem kiedyś na lotnisku w Moskwie.
i były właśnie takie i był tam Putin na tych perfumach. Ale to mógł być jakiś wyciąg z Putina. Że tylko dla prawdziwych mężczyzn. Nie? Więc... Tylko prawdziwy mężczyzna odważy się ten... A więc właśnie, bo może zrobimy perfumy. Tak. Ale co, wyciąg z piszcie, Pawła? czy byście kupowali. Co? Nie, o zapachu Putina. Aha, ale ja nie wiem, jak pachnie Putin. Ale w sumie widzowie też nie wiedzą, jak pachnie Putin. No, widzisz, no. Już Ty w końcu masz załapałeś. marketingowy łeb, no. Tak. Ale Niech nam nie zarzuci, że jest zły zapach. Ale właśnie ja chciałem powiedzieć, że im gorszy zapach wymyślimy, tym lepiej. Bo ludzie będą się psikali i mówili, o Jezu, jak on śmierdzi. I będą szczęśliwi. No. Tak. I możemy i damską, i męską wersję zrobić. Tak. A dlaczego kobiety pod choinkę chcieć pachnieć jak Putin? Co? No jak, no No ale dla męża tak wiesz. No to nie, no to jak żeńską wersję, jak dla męża? No ale żeńską wersję Putina może. Putinkę? No tam wiesz, zacharówkę. Tak. Zapach zacharowej też musi być intrygujący. A wiesz jak pachnie? No nie. Dlatego mnie to intryguje. No to byś kupił. Czyli piszcie, jeżeli jesteście zainteresowani tutaj nowymi trendami, jeżeli chodzi o perfumy i dezodoranty, to różne możemy w ogóle tak wiesz całą ten. Całą linię zrobić. Mamy informacje z Ministerstwa Przemysłu Handlu i to normalnie powinniśmy zrobić w komentarzu dnia. No ale patrząc na treść tego, to myślę, że się tak bardziej nadaje do Jaruskiej. I przypomnijmy, co tam było, bo może nie wszyscy oglądają jeszcze nasze codzienne ekonomiczne przeglądy. Ministerstwo Przemysłu i Handlu pracuje nad kwestią wprowadzenia bazy danych. Nie lubią te bazy danych, nie? Kolejna. Wprowadzenia bazy danych spekulantów i pozbawionych skrupułów producentów i importerów produktów przemysłowych w Rosji. Świetnie. Ja mam dla Ciebie pytanie, konterkę. Na czym robi się bazy danych? Co teraz pytasz? Jakie oprogramowanie? Technicznie, no? Co jest potrzebne? No jakieś w przypadku jakieś duże data center by się przydało. No. A kto obsługuje duże data center? Firmy nie rosyjskie. No muszą tutaj jakieś rosyjskie znaleźć rozwiązanie. Prawdopodobnie wdrożą jakieś rozwiązanie. Bo mnie się to podoba, bo mnie się to podoba, bo oni mówią, zabazujmy się, zróbmy albo bazy wojskowe. No jest mały problem, tak, bo jeżeli chodzi o systemy bazodanowe, no to faktycznie te wszystkie topowe systemy, no to wszystko jest... Topowe wyszły, zostały toporne. Tak, no zostały toporne, no ale wiesz, no da się zrobić na jakichś rozwiązaniach open source'owych tutaj, nawet na takich może i lepszych. No da się to zrobić. To myślę, że to nie jest jakiś największy problem. Natomiast bardzo mnie tutaj interesuje coś innego, bo oni mówią tak, ja ci zacytuję. Kto ma się znaleźć w tej bazie? Mowa m.in. o firmach z karami administracyjnymi oraz wyrokami skazującymi w sprawach karnych w zakresie nielegalnego obrotu towarami. Obecnie Ministerstwo Przemysłu i Handlu omawia z innymi departamentami możliwą strukturę tej bazy, skład informacji i listę produktów. I teraz. Nie przewiduje się żadnych reperkusji dla osób znajdujących się na liście. No tak, na razie się nie przewiduje, no bo jakby się przewidywało, no to one by się pakowały i przez granicę hyc do, nie wiem, Gruzji, czy Azerbejdżanu, czy gdzieś tam, wiesz. A tak, to nie przewiduje się, spokojnie. My sobie was wszystkich spiszemy. Będziemy mieli was w bazie, ale spokojnie, to jest nic strasznego. A wiesz, na przykład rosyjscy dziennikarze zadają w tym momencie 2 pytania odnośnie tego nowego pomysłu. No jakie? No ty odpowiadasz teraz. Jakie? Ale ja nie wiem, jakie zadają pytania.
No ale zgadujesz jakie. Nie? Okej. Znasz już tą Rosję, tak? No robisz jednak ze mną te Kto na tym zarobi? Tak, to raz. Brawo. No, Serio? tak. Blisko, tak. I nie wiem, jaki oligarcha będzie to nadzorował? Co zrobić, żeby nie znaleźć się na liście? Okej. Tak, to podstawowe pytanie. I drugie pytanie. No jak co? Kupić fajki komuś tam. Kupić fajki komisarzowi. Komisarzowi. Tak. I co zrobić, żeby się nie znaleźć? I kto będzie decydował, kto się znajdzie na liście? No będą. Dwa podstawowe pytania w Rosji. Nikt się nie zapytał oczywiście, po co ta lista, bo u nas się tak ludzie pytają, po co ta lista, bez sensu pytanie. Tutaj jest pytanie istotne, co zrobić, żeby się nie znaleźć na tej liście i kto będzie właśnie tutaj odpowiadał, bo wszystko wskazuje, że będzie chyba Komisarz walutowy to robił? No tak. Tak? Rosfin Monitoring, prawda? Kurde, to będą, powiem ci. To będzie, nie? To będzie troszeczkę zobaczymy, jak agent Smith w Matrixie. Że on, wiesz, wejdzie w każdą osobę i będzie. Ciekawe, czy będą łączyć te funkcje, nie? Że tak wiesz, i walutowy, i odpowiadający, ale Rosfin Monitoring będzie taką, wiesz, no mega instytucją. Władza wszechwładza. Wszechwładza. Bardziej większa władza niż w Związku Sowieckim. Nie wiadomo. Słuchaj, właśnie tylko jeszcze ta struktura jest nieznana, ja i dlatego oni rozmawiają. Oni teraz rozmawiają, wiesz, kto, co i za ile, nie? Ja mam pytanie. Stoi 3 gości. Policjant, FSB i komisarz walutowy. Kto kogo może aresztować? I jak? Policjant, bo przekroczyłeś prędkość, nie? Bo przekroczyłeś prędkość i a FSB mówi, ale zaraz, ty wysłałeś maila do Niemiec i ja tu widzę, że ty jesteś zdrajcą ojczyzny. No. A ten komisarz walutowy mówi, zaraz, chłopaki, wy obaj jesteście na tej liście. I wiesz, pojedynek, nie? Kto kogo postrzeli teraz? Nie, no wiesz, taka lista spekulantów. Oczywiście teraz już bardziej poważnie. No nikt nie będzie chciał się znaleźć na tej liście. No i żeby nie znaleźć, bo też nie. Jeszcze jest trzecie pytanie, ono się rzadziej co zrobić, żeby zostać usuniętym z listy? Bo to w sumie lista nie pada, wiesz, co zrobić, po co ta lista, jak wejść na tą listę, to jest oczywiste dla tych dziennikarzy. Ale tam było jeszcze jakieś słowo paskudnych? Nie. Spekulantów. Pozbawionych skrupułów. Pozbawionych skrupułów spekulantów, no to brzmi troszeczkę jakbyś się znalazł na liście jakichś takich, wiesz, predatorów seksualnych albo coś. No nikt nie chce się znaleźć na takiej... Tak, wiesz. Nie mogę powiedzieć, bo mnie tutaj, że to jest taka lista, taka lista, jak raz na niej się znajdziesz, to wiesz, jak w małej i tu wiosce, wiesz, i tutaj podają taki przykład, i jest coś takiego jak lista dłużników w Rosji. I tam też nikt nie chce się znajdować. I tutaj wszyscy się boją, że to będzie podobna lista. Ale lista dłużników to jest na razie, wygląda tak, że to będzie wkrótce taka lista jak lista obywateli Rosji. Lista oddychających ludzi. Że to będzie można robić wymiennie, nie? Lista oddychających, lista dłużników to ta sama lista. Tak, ale właśnie w przypadku listy tam podobno jest bardzo duża korupcja. Na listach. Tak, na listach, w obie strony. Że można sobie kupić, żeby ktoś się na niej znalazł i można też kupić, żeby się wykreślić. Powiem ci, ostatni raz przejmowałem się jakąś listą, żyjąc w Polsce, chyba w podstawówce. Tak? Chociaż nie. Czasem w jednej z poprzednich prac zawsze patrzyłem z przerażeniem na listę, kto dziś sprząta kuchnię. To była lista, której się obawiałem, ale żeby być na takich listach, wiesz, takich poważnych, to w Polsce mi się nie zdarzyło. Ty na jakiejś liście byłeś? Byłeś na liście? Na obecności najczęściej byłem. Ale lista obecności, no to nie jest lista. W sensie... nie wiem, pewnie jestem, pewnie nadal na jakiejś liście jestem, nie? A na rosyjskiej to na pewno na jakiejś liście jestem. No właśnie, jak myślisz, na jakiej liście jesteśmy w Rosji? Dziennikarzy polskich.
Tak? Zostaliśmy okrzyknięci dziennikarzami, ale wrogami narodu rosyjskiego, czy tak? Nie, no coś ty, przecież mówimy sobie pozytywne rzeczy. Więc No tak. Nawet program mamy jaruski. Program mamy jaruski, no więc to... Dajcie znać, na jakiej liście moglibyśmy być, bo w sumie tak, wasza kreatywność może być duża w tym tylko im będzie śmieszniejsze, tym lepsze. Wracając, słuchaj, do tego tematu, no to wszyscy obawiają się, że tam będą jeszcze większe łapówki. Jakie konsekwencje, już teraz poważnie, no konsekwencje prawdopodobnie będą takie, że firmy, które znajdą się na tej liście, pomimo tego, że nie ma takiej możliwości prawnej, no to nie dostaną żadnych publicznych zamówień. No tak. I współpraca... A żadnych innych nie będzie. Przecież żadnych innych nie będzie, tak? I współpraca z nimi będzie niemile widziana. Jest taka lista, wiesz, lista. A myślisz, że to będzie tak, że będzie można skasować swoją obecność na tej liście? No właśnie tak. W przeszłość nawet? No myślę, że tak. No skoro na tej liście tych dłużników można, no to może też tak można zatrzeć, nie? Że tak. No ale to mamy sytuację, na przykład trzeba wybudować kładkę w jakimś mieście. Są 3 firmy budowlane, no i kurde, wszystkie są na tej liście. Czyli nie będą naprawiać kładki i powiedzą, że nie będzie kładki. No. Że nie można naprawić kładki, gdyż powstała taka lista. Nie, bo tutaj nie można być żadnych reperkusji odnośnie tylko wtedy powiedzą, że żadna firma się nie zgłosiła. No niestety nie może być kładki. Nie ma chętnych niestety. Nie ma chętnych, no. Tak. My byśmy chcieli, co prawda nie mamy pieniędzy, ale gdyby były, to byśmy chcieli, tak. No ale nie ma chętnych. No ale zobacz, ale to jest kolejne rozwiązanie. No a jak się ktoś na przykład zapyta, no ale tu była taka firma, no tak, ale to oni byli na liście. No. Na liście. To już nawet nie pyta jaka lista. To już nie pyta, nie? Na liście, to nie. To na liście to ten, tak. Nie, no bo jak weźmiesz taką no to podpadasz, nie? No to wiesz. No tak, i wtedy ty wchodzisz na listę. No i ty wtedy możesz wpaść też na listę. Myślisz, że będą pod listy do listy? Do listy? Tak, może tak być. Taka baza relacyjna. Tak, że właśnie, bo to ma być baza i od razu osób, będzie relacyjna. Lista osób, które nie przestrzegały tej poprzedniej listy. To jest pomysł. No. Kurczę, to jest też wyzwanie. Przeżyć życie w Rosji, nie będąc na żadnej liście. No, dlatego stworzenie takiej listy i takiego systemu i bazy danych, to widzisz, no to nie jest takie proste. Będzie potrzeba troszeczkę informatyków. Nie. Ale lista, na przykład było takie pytanie z informatykami. Tych komisarzy walutowych, bo ludzie to tak sobie tam wyobrażają, nie? Że to tam ci komisarze walutowi, to tam jakiś system będą robić przez 2 lata, ten informatyczny. Nie, oni na bieżąco sobie będą wymyślać przepisy. Na bieżąco. Każdy komisarz będzie żył według własnych przepisów. Każdy będzie szeryfem we własnym mieście. Pamiętasz w Rosji, co zrobić, żeby poprawić efektywność na przykład w fabrykach? Stworzyć listę. Nie, to też, ale... Osób, które pracują najsłabiej. Nie, tak, to też. Ale na przykład, że mało kto jakaś fabryka produkuje, no to jest jakie najprostsze rozwiązanie? No z tym mają teraz problem, tak? Dosypać ludzi. Dosypać ludzi, no. No to tutaj w przypadku komisarzy nie mają systemu informatycznego, co trzeba zrobić? Dosypać ludzi. Dosypać ludzi, więcej komisarzy. Przecież każdy ten system informatyczny można zastąpić, tak? No po co tam wiesz? Można robić to w zeszycie. No, pani przychodzi, pani komisarz, tutaj proszę pokazać no i ona sobie tam, wiesz, spisuje, nie? Pyk. No dobra, ale jak trzeba by było przekazać listę do drugiego miasta, to inna pani musi przepisać ten zeszyt. Nie, no to już tam, wiesz, można jakiś kseroskan zrobić. Xerox odszedł. Xerox odszedł. Kurczę. No nie wiem, to problem pewien. Ale może jest jakiś chiński odpowiednik. Tak, właśnie. Pani, która spisuje, czy Xeroxa? Xeroxa, tak. Okej. Może ściągną, dosypią, ale nie ludzi z Rosji, tylko chińskich ludzi, którzy będą przepisywać. Tak studentów wezmą. Tak. Każdy komisarz będzie miał pod sobą, tak na przykład, 600 Chińczyków do 600 tam skserowania studentów.
Tak? I tam będą, No. wiesz, siedzieć po nocach i tam wiesz, te raporty przepisywać, nie? Tak, tak. Nie no. Nie, ale tak w Rosji mniej więcej często się to odbywa, jeżeli mają jakieś problemy, no to nie jest problemy. Zresztą zaraz ktoś ci powie, a 50 lat temu jak takie problemy rozwiązywaliśmy? No? Tak, No i co? I nie było żadnych systemów informatycznych do tego, nie? tak, tak. No. I właśnie o tym opowiadamy, że Rosja się cofa 50 lat wstecz i wy nam nie wierzycie. A więc No, nie to przeszkadza, tak. żeby wprowadzić system, który będzie monitorował, nie mając systemu informatycznego. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Zresztą No i nie widzieliśmy. mając ludzi. Samochody można rejestrować, nie mając systemu informatycznego? Samochody można rejestrować nie mając samochodu. No bo jak nie ma Też, systemu informatycznego, to nikt tego nie Nie zweryfikuje. sprawdźcie. No, No. oczywiście. Więc za chwilę może będą wirtualne samochody. No. Przeniosą samochody w chmurę. Co? No samochody w chmurę. Będą, wiesz, No. tylko wirtualne. Będziesz miał prawdziwą rejestrację, żeby się móc pochwalić, wiesz, tam, bo może będzie lista osób, które mają samochód, jako ci bardziej tacy społecznie, wiesz, ustawieni i będzie usługa kupienia, Świadomi. tak, bardziej Społecznie świadomi, świadomi. biznesowo skuteczni, lepiej wykształceni czy coś, że wiesz, będą mieli więcej do powiedzenia w Rosji i będzie usługa, kup sobie wirtualny samochód, pójdziesz zarejestrować, więc rejestrację masz. Nie ma problemu. Lista to lista. No. No dobrze, słuchaj. Tak, mieliśmy mówić, patrzcie. To patrzcie, mamy następną informację. A następna informacja. No tak, właśnie, bo mówiliśmy o tej specjalnej operacji wojskowej. To mam informację odnośnie specjalnej operacji wojskowej. Jest coś, czego jeszcze nikt nie powiedział? Tak. Mężczyzna z nożem wyszedł z pokoju przez okno i stoi na parapecie 11 piętra Dalej stoi? Szpitala Weteranów Wojennych przy Wołgogradzkim Prospekcie. Aha. Hmm? Ale I jak to skomentujesz? po pierwsze robi się zimno. No on, wiesz co, chyba od 11 października tak stoi. No właśnie, to już kawał czasu. Nie, od 21, przepraszam, 21 jest informacja. To też kawał czasu. Ze szpitala pacjent. Tak, No to w ze piżamie. szpitala pacjent. To zimno. I grozi, że skoczy. Nikt go nie słucha od tygodnia. Skocz tam sprzątaczka, daj mi spokój. Skakaj tam. Skakaj. Wiesz, że w Polsce jakieś tam wiesz, nie? Na parterze Policja, to nie ja mam dyżur, to ja nie będę sprzątać, nie? Nie, to jest zabawne i przykre, nie? No, znaczy przykre jest następna informacja. Ale nie po wiem, co- czy chcesz po co mu posłuchać. ten nóż? Czy już znasz je? Nie, ale po co mu ten nóż, jak chce skoczyć? A właśnie nie wiem. Może jakby. Może nie może się zdecydować. Nie, może jakby przeżył, wiesz, to. Albo w locie jeszcze tak. Tak, wszelki żeby wypadek. mieć pewność. Nie? No okej, Dobrze, to ale- ci dam jakieś jeszcze kluczowe informacje. Mężczyzna ma na imię Andrzej i pochodzi to z wiele Jakucji. zmienia. To tak, to rzuciłeś informacji. Teraz wszystko staje się logiczne. No dobra, ale on jest już po specjalnej operacji. A, widzisz. No i teraz dochodzimy do sedna. Bo on mówi, że nie wróci na specjalną operację. Nawet widzisz, czyli jest w trakcie. Mhm. No. No, No tak. PTSD albo paniczny strach. No. Nie, no on wyszedł i powiedział, że nie wróci i że woli właśnie skoczyć. No i rozmawia z nim rozmawiają psychologowie i pracownicy pogotowia ratunkowego. Mhm. Ale to Troszeczkę tyle ładnie, dni rozmawiają? ale tak, ale możemy sobie wyobrazić, tak, tą rozmowę. Jak ty byś go przekonał jako ten początkujący psycholog, który zapisany jest na ten kurs online? Tak, ja bym powiedział, zejdź. Tak. Twój stan psychiczny wyraźnie nam pokazuje, że nie możesz tam wrócić. No, ty byś go kłamał, tak? Ale co z tego?
A, okej, czyli... Przecież to jest Rosja. To przecież tam No tak to działa. Nie, myślałem, że powiesz, nie, słuchaj, no nie będzie tak źle, no. Ja myślałem, że takie zalety tej specjalnej operacji, czy ci psychologowie będą, wiesz, ale nie? ty to mówisz, skacz, nie będzie tak źle, czy zejdź i pojedź, nie będzie tak Zejdź źle. i pojedź, tak, że nie będzie tak źle. A, nie, to znaczy ja mówię, tak wiesz, psycholog, tak wiesz. I takie zalety, nie, że tam wiesz, nie, tam jedzenie będzie, koledzy, nie, No, co nie, tam, no, chyba słabo. strzelać można. Powiem ci tak. No to jak go przekonać, nie punkt kłamiąc? pierwszy. Jak można go przekonać, nie kłamiąc, właśnie? No bo Ale można powiedzieć, słuchaj, zejdź. Ale dlaczego pojedziesz, zakładasz, nie? że to jest kłamstwo? No dlaczego? Jeżeli tak on... Poczekaj, jak się rozniesie, to można sobie w wyjść. Rosji braknie. Tak. Będą jak gołębie. Parapetu. Będą jak gołębie. To gołębie zdechną, tak? Tak, bo nie będą miały gdzie siedzieć. Setki tysięcy. Miedwiediew powiedział 380 000 Jak powołanych. gołębi, wiesz, 300... wyginą w Rosji, no. 350 000 siedzi na 9. piętrze na parapecie. Bo na niższym nie mogą siedzieć, bo jest za płytko, tylko będą siedzieli na wysokim. I ci goście, wiesz, po tych kursach online, wiesz, tam na dole, tam ten megafon, tak? Nie, tam przekonują. Pacjencie nie? numer 148, 172 i 240. Wiesz, tak, już grupowe będą sesje, nie? Żeby to tak przyspieszyć, no bo nie starczy dla każdego psychologa. Zejdźcie, bo was zestrzelimy. To ktoś bardzo słabo chyba wtedy, no ale mógł zdać na dostatecznie. Nie. No ale poczekaj, no ale to może być skuteczne, nie? Nie, no jak? No jak on skoczy, albo go zastrzelają, to jest przecież jeden pies. Co? Zastrzelimy twoją rodzinę, jak nie zejdziesz. To jest to jest coś innego. Chorowe, nie? No, bo ty zaczynasz od gruźb. No to jak już grozisz, No nie wiem, nie kończyłem właśnie tego kursu online, to jeszcze nie jestem. Nie, ale słuchaj. Ale widzę, że ty już jakieś godziny masz ten za sobą. No tak, ja już tam trzecią zrobiłem. Nie, słuchaj, wydaje mi się, że gdyby psycholog mu powiedział, że jego stan w tym momencie jest ewidentnie taki, że nadaje się do leczenia i że nie może w takim stanie pojechać, no to niekoniecznie by było kłamstwo. No jakby potem pojechał? Przecież przykro mu by było. Ale to po prostu ponad tym psychologiem ktoś dał ciała. Jest większy psycholog. To jest zawsze, tak? Jest większy psycholog, a nad tym psychologiem większym jest ten Szojgu. Tak, potem tylko... Córka Szojgu przecież jest szefem tych psychologów. Tak, jest, tak. No i patrz. Tak. No to teraz no już wszystko grubymi nićmi. Tak. Szyte. Właśnie. No, coś tak podejrzewałem, nie? Że te kursy online, no skąd, nie? Kto by wymyślił takie, nie? A ile na takich kursach, zobacz, ile można przytulić, nie? Przecież ona na pewno tymi wszystkimi kursami tam, wiesz, za te nitki, wiesz, pociąga. A tak naprawdę na tym kursie pewnie uczysz się wypełnienia takiej jednej kartki A4, zdolny, trzeźwy. Jak ta komisja wojskowa. No, może to już też taka komisja jest zrobiona w ten sposób. Nie, ale ja myślę, że jakbym tak powiedział, to bym nie skłamał. Jeżeli mamy jakiegoś psychologa, który nas ogląda, to dwie rzeczy. Niech nam powie, czy dobrze myślę, i druga, co nam dolega. Może jakaś diagnoza. Mateusz spać po nocach nie może. Materiału wideo jest dostatecznie dużo, żeby przeprowadzić jakąś analizę. Więc tak, poprosimy. Patrz, Mateuszu, mam dla ciebie ciekawe... W moją stronę patrz. Ty jesteś w związku, prawda? Tak. Więc myślę, że zaciekawią cię te informacje. Mam informacje socjologiczne z Rosji. 90% Rosjanek podczas spotkań z mężczyznami interesuje się warunkami życia mężczyzny. Znaczy mężczyzna. Ale innych? Spotyka. Nie. To znaczy jak się spotyka kobieta w Rosji, wypytuje go o innych mężczyzn. 90% interesuje się życiem tego mężczyzny. Tak. Warunkami życia. Nie koniecznie jego życiem,
tylko w jakich warunkach. A nie powiedziałem. No to właśnie. Tak. To widzisz, Nawet nie umiem przeczytać. To jest różnica socjologicznych danych. Tak. między Warunkami. interesuje się twoim życiem, a interesuje się w jakim mieszkaniu i jakim samochodem mieszkasz. Tak, to jeszcze raz. 90% Rosjanek podczas spotkań z mężczyzną interesuje się warunkami życia mężczyzny. Też mogą być bardzo różne. Tak. Wiesz, w Polsce... Ale poczekaj, to nie koniec. Ale to... Chcesz podać polskie dane? Dobrze. Tak, w Polsce jednak rozwarstwienie społeczne jest odrobinę mniejsze, więc jest szansa, że wynajmuje mieszkanie, ma te auto słabsze, ma mieszkanie, ma troszkę lepsze, no ale tam ogólnie, no to jakoś tam to jest, nie? To potem zapytamy, jak jest u ciebie, natomiast teraz skończymy cytować dane. 65% ankietowanych kobiet, takie badanie przeprowadzono, socjologiczne, jest gotowa kontynuować komunikację tylko wtedy, gdy nowa znajomość, znaczy nowy znajomy będzie miał mieszkanie. No, to... Czyli to jest takie, dzień dobry, jestem Iwan. Iwan, gdzie mieszkasz? Tu i tu. Z mamą czy sam? Sam. Możemy kontynuować. Tak. Okej. A w przypadku Mateuszów 63% w ogóle nie interesuje się, gdzie mieszka ich nowa partnerka. No okej. Czyli mamy takie troszkę odwrotne, ale 30% nie wejdzie w związek z kobietą bez mieszkania. Czyli 30% mężczyzn nie ma mieszkania. Bo 60 parę nie interesuje się, gdzie mieszka ta kobieta, bo ma mieszkanie. No to co się będzie interesować? No ale te 30... Ale to taka zagadka matematyczna, bo wiesz, bo teraz trzeba po prostu spasować, tak? 90%, że... To, tak. Tak, właśnie. No ale w drugą stronę... W drugą za stronę 10%. Nie, słuchaj, w drugą stronę wiemy już, że 60% mężczyzn, ponad 60% ma własne mieszkanie. Natomiast zaledwie 10% kobiet ma własne mieszkanie, gdyż w Rosji kobiety zarabiają średnio o 40% mniej niż mężczyźni, więc ich po prostu nie stać. Tu te wymagania w tym momencie wyglądają tak. 90% kobiet musi znaleźć faceta z mieszkaniem. 10 nie musi, ale one są pewnie bogate i tak dalej, albo dostały od rodziców, którzy są bogaci. Natomiast 60% mężczyzn nie interesuje to w ogóle, no bo mają. No. Czyli z tego równania ile ci wyszło, że małżeństw będzie w Rosji? No 60%. 60%. 60% mężczyzn będzie mogło mieć, nie, może nawet 70%. Bo wiesz, bo te kobiety, które mają mieszkanie, dobrze, teoretycznie to teraz pauzę mogą zrobimy, to się wytnie, a ty za godzinę wrócisz i... Nie. Nie no, 60% mężczyzn ma mieszkanie, więc ma szansę u 90% kobiet na dłużej niż 10 sekund rozmowy. Bo to pewnie w 10 sekund już idzie się dowiedzieć, czy masz mieszkanie, czy nie? Ale zobacz, to wiesz co, to taki mamy już scenariusz rozmowy, bo tak, zobacz. Tak, jest informacja. Myślisz, że jest. Myślisz, że pierwsze pytanie to jest imię, czy gdzie mieszkanie? Czy mieszkanie? Bo po co uczyć się imienia? Nie, imię. Myślisz, tak łatwiej pewny drugie, jesteś? nie? Tak. Cześć, jak masz na imię? Sasza. Sasza, masz gdzie mieszkać? Tak. To kontynuujemy. Kontynuujemy. Potem jest pytanie o specjalną operację. Tak? Czy jedziesz? Czy się wybierasz? Czy już byłeś? Aha. Tak. No to okej, to coraz lepiej. Czyli się żenimy. Możemy żenić. 40 sekund? Zapraszam na spotkanie z moimi rodzicami. Tak. Nie no, okej. I 40 sekund to takie, wiesz, jest chyba taka... Takie szybkie randki. Jakoś się nazywają, tak, nie? Tak. Nie, to tam w Rosji... W Rosji szybkie zaślubiny. Poniżej minuty, nie? Że tam, tak. wiesz, śluby można organizować. No bo... A co to myślisz dla tych nieudaczników?
Którzy nie Co mają z nimi? mieszkania? No. A dlaczego nazywasz ich nieudacznikami? No według tych kobiet chyba są, nie? No ale kobiety różne rzeczy opowiadają, nie? Tak? No A jak w tak. twoim przypadku było? Ja mam Ty mieszkanie. masz mieszkanie. Tak, Właśnie. mam. No. A. Czyli mam szansę Ale przeprowadzić zawsze miałeś ponad... Poczekaj, zawsze miałeś mieszkanie? No nie, no to jest tak, że najpierw musisz uzbierać na to mieszkanie. Mnie A. rodzice nie dali na mieszkanie, nie miałem tak, więc A. musiałem sobie zarobić. Czyli nie byłeś w związku, tak? Długie lata. Nie rozumiem. no, mówię ci, że w Polsce wygląda to troszeczkę Polsce. inaczej. Tak? No, Aha. no tak. A tak. widzisz, jakbyś był w Rosji, mieszkał, no to Mhm. mogłoby być ciężko. Czyli najpierw musisz zarobić, żebyś mógł zakolegować. Tak. No ewentualnie możesz jeszcze pojechać najpierw na operację i Tak. wtedy wrócić. No, ale to zobacz, te współczynniki się zmienią. No ja wiem właśnie, więc to nie jest proste takie równanie matematyczne. Ale trochę szkoda, powiem ci. Masz już mieszkanie, no i masz jechać. No nie, właśnie. Jak tu masz Ci, szansę, co mają, to nie chcą. Jak masz szansę u 90% kobiet teraz. Na te 10 sekund rozmowy przynajmniej. No ale potem może na pytanie, czy chcesz jechać na czy jedziesz? Mhm. Nie. A czy chcesz jechać? Ale wiesz, ale to Nie. tu akurat możesz skłamać. i Można tak przedłużyć temat. przedłużać. Z mieszkaniem ciężko skłamać. No tak, Co, no bo jak gdzie mieszkasz zaprosisz ją? z całą No rodziną, no to co, ich zamkniesz wszystkich w kurniku, czy gdzieś? No? No wiesz, mamo, No to- tutaj tak, tu są drzwi. musi- Proszę. I cicho. Cicho. Przez 6 godzin cicho. No, Koleżanka do mnie tutaj przychodzi. tak, a jak na specjalną operację, to możesz powiedzieć, tak, ale za miesiąc mam ten wyjazd, coś A jak tam. się taka kobieta zapyta ten pokój, to co wtedy powiesz? A tam rodzice, to wiesz, zamknięci w tym pokoju. Nie no, Ona do się kurnika zapyta- ich wysyłasz. Musisz oprowadzić po całym mieszkaniu, nie? Chlewika, kurnika, czy co oni tam mają, czy w piwnicy. No, ale z tą operacją... Ale co? no, Poczekaj, możesz- ale co, ty byś rodziców do kurnika wysłał? Ja nie mieszkam w Rosji i nie No, mam ale takich problemów. No. Wyobrażamy sobie, że jesteś już tym rodowitym Rosjaninem, tak? Jak No. tam pobędziesz tam te kilka lat Mhm, i będziesz się starał o tą Rosjankę, nie? mhm. Ale ja myślę, że jakbym sprzedał mieszkanie w Polsce, to by było mnie stać na mieszkanie w Rosji. No poczekaj, to właśnie, pójdźmy tym tropem. Sprzedajesz to Mhm. mieszkanie w Polsce, Mhm. kupujesz sobie ten chlewik, kurnik, tak, i tam jakieś... No ale to nie ściągam całej rodziny. To nie mam gdzie kogo chować po tych kurnikach. No i nie, no wtedy nie chowasz, no wtedy jesteś na Włościach, mówisz, no tutaj kochanie, To tutaj mój jest duży kurnik. pokój, tu jest mały pokój, tu jest tam chlewik mamy, nie, i tak dalej, tu jest kurnik, tu takie nową Chlewik rasę mamy? Czy w zakupiłem, sensie od mojej mamy? Czy chlewik? Co? Chlewik mamy? Czy chlewik od mojej mamy? Bo tak tu powiedziałeś, że A bo mówiłeś, że sam mieszkasz. chlewik mamy. No nie. Bo to już wspólnie z tą dziewczyną. Tak. Misza, czy... Czekaj, bo Misza to męskie. Mieliśmy się nie śmiać. Ale jak już się wczułem, to taki chlebik mam, że taki wspólny świnki będziemy hodować, tak, no będzie dobrze, nie? Kurki, tu coś tam, tak. No ale wiesz, przy nowe cenach, rasy są, tak, no. ja myślę, Nie? że to mogłoby komuś Po prostu zaimponować. się śmiejemy, ale tutaj skuteczność byłaby wysoka. Tak, No. ale zgubiłeś chyba myśl. No dobra, tak, no ale właśnie, no i jesteś, powiedzmy już tam oprowadziłeś i co dalej? Czekaj, bo mnie załzawiły oczy i to wygląda jak przesłuchanie jakieś. Co dalej? Mów. I co dalej? Ale w jakim sensie co dalej? No wyobrażamy sobie tą twoją przyszłość, tak? Że tam, Mhm. wiesz, jesteś, już tam powiedzmy wyjechałeś, czy tam wyjedziesz i tam Mhm. ta specjalna operacja trwa, jeszcze Mhm, przez to- następne 2 lata i po tych 2 latach oprowadzasz tą Wierę. Mhm. To rozumiem, że kobietę, tak? Bo to No też tak. pewnie, właśnie, bo to pytanie, a nie, no to chyba tylko związki, nie, no tak, no bo w Rosji teraz już są zakazane inne związki. Mhm. A więc załóżmy, że oprowadzasz tą kobietę
i tak już po tym chlewiku jesteście i no i wtedy co dalej? No nie wiem, jakie dalej pytania zadawała, bo ty masz przecież tą ankietę, to ty musisz spojrzeć. Tak, no ale wyobraźmy sobie, że... Nie wiemy, o co ona potem pyta. No o tą specjalną operację, bo ty mówiłeś, że tak można pościemniać, nie? No, że za miesiąc jedziesz, nie? No dobra, no to ja jestem teraz, wyobraźmy sobie Tawiera, tak, a ty jesteś Mateusz, nie? No i że za miesiąc jadę, tak, a za 3 tygodnie ona się musi wyprowadzić, bo ty ściągasz Wierę numer 2 i oprowadzisz po tych chlewikach. Tamta mówi, a ona już się rozgościła. Tamta mówi druga, ale jak? Ty miałeś jechać na operację, tą specjalną, a ty jej mówisz, nie jadę i co mi zrobisz? Ty taki Kasan Boy jesteś. Nie no, dlaczego? To one tak, no wiesz, materialnie postawiły sprawę, no to... To ile tych wier by się w tym chlewiku ten przewinęło? W tej Rosji? Nie wiem. Aż by się znalazła taka, która by nie chciała, żebym jechał na specjalną operację. A, taka księżniczka niby. Tak? Jak księżniczka. Tak poszukiwać jak takiego kopciuszka wśród księżniczek. Albo księżniczki wśród kopciuszków. O, ale ładnie to powiedziałem. Poeta. Tak. A, i rozumiem, i to jest taka selekcja, byś miał taką, nie? Ale I to jest tak taki test, bo ona 3 tygodnie, to tak. ona już się zadomowi, ona już sobie wyobraża, że sypie te, wiesz, tam ziarna tym kurkom. Tak, nie, to tyś sypiesz, mówi, więcej tego ziarna, co to tak, nie? A ja jajek nie będą znosić, nie? Taki gest mam i sypię tym ziarnem. Wiesz. Nie, ona ma taki gest, nie? Że tam, wiesz, a za 3 tygodnie, pani na Włościach. A za 3 tygodnie jej mówię, że nie jadę i co mi zrobi, nie? Ale poczekaj, a jak ona już wprowadza... Poczekaj, jeszcze musimy ustalić, ona się już wprowadza, czy... 3 tygodnie, nie? A za miesiąc mam jechać, no to już na pewno jest wprowadzona. A, no to jak ją wyrzucisz teraz? No to każe jej się wynosić, no. Chyba, że... Ona powie, że ma kolegów z FSB i co? To ja mam kolegów z Uzbekistanu i kanistry w chlewiku. Okay. No to ty już mógłbyś negocjacje, tak. No bo tak, tam pewnie w niejednym domu tak wyglądają negocjacje, nie? Negocjacje. Czy ty mówisz karta FSB, a tu ona mówi karta FSB, a ty mówisz, bo cię spalę, tak? taki wiesz, no. Tam są drzwi, nie? Pewnie nie jedna pertraktacja tak się odbywa w rosyjskich wioskach. Nie no, ale to troszeczkę pokazuje, tak się śmiejemy, ale troszeczkę taki śmiejemy się. Przykry obraz. Przykry, tak. Że ten mężczyzna to taki jest tylko chodzącym portfelem. Nie ma tam miejsca na jakieś głębsze zażyłości, uczucia i charakter. Nie, no jest 10% Rosjanek. Nie, no to nie pyta. No bo mają swoje mieszkania. No ale nie pytają. A, okej. No, więc wiesz, 10%. Źle patrzysz na te wyniki. 10% tych Rosjanek ma ojca w FSB. Więc ona nie musi pytać. No nie musi. To ojciec pyta. To możliwe. Tak, tam wiesz, ona nic nie musi. Ojciec wszystkiego się dowie. Znaczy, chciałem się ożenić z panną córką. To zapraszam. Zapraszamy do chlewika. Tam mamy takie lampy do przesłuchań. Tak, tam jest taki autobus tutaj. Nie? I tutaj masz bilet. Nie no, myślisz, że co, że nie chcą, żeby córki się żeniły? Że woleliby ci oficerowie FSB tych mężczyzn, którzy wracają i siedzą na parapetach potem? No właśnie, nie wiem. To trudne wybory, nie? Wydaje mi się, że jak chcesz dla swojej wysłać córki, to chciałbyś jak najlepiej. Bo tu jest, wiesz co, to jest znowu tak po rosyjsku. Licytujesz wysoko. Jak się uda, to masz tę ładę i te mieszkanie. Ale jak się nie uda, to masz typa, który w nocy śpi w ziemiance i być może cię podpali. Ale zobacz, patrz, tam w Rosji jest na przykład inaczej. Bo u nas jak na przykład, znaczy może teraz jest inaczej, nie wiem, kiedyś tak było, że jak na pierwszej randce tam mówiłeś, to chodźmy do mojego mieszkania. No to na pierwszej randce? Nie, no co ty, ja jestem... A tu to jest teraz tak jakbyś miał dzień otwartych drzwi w tych, jak chcesz kupić mieszkanie.
Nie, a tak, tutaj casting, nie? Ale to może być odwrotnie właśnie, nie? Tam na ta pierwsza randka i to nie mężczyzna tam proponuje, tylko kobieta, chodźmy do ciebie, nie? Ty myślisz, No bo wiesz, bo on mówi, że a coś masz będzie? mieszkanie, poczekaj, a masz dobrze. mieszkanie, nie? A no ten mężczyzna kłamie, nie? No bo tam nie ma, wiadomo, nie? Mieszka z mamą, tak, w tym chlewiku, nie? I tam mówi, tak, mam, nie? A no mówię, I no na dobrze, szybko no to chodźmy. ukradł, i na Poczekaj, szybko SMS-a do mamy, mamo do chlebu. a on mówi, no dobrze, no to chodźmy do ciebie, nie? Tak, wiesz, nie? No okej. Jakieś tam kino, coś tam, wiesz, no po co tracić czas, nie? Tak, i No. pieniądze, nie? W domu to I pieniądze, nie? tak. No ale wiesz, on może ma nadzieję, że coś, a ona sprawdza, nie? On idzie zrobić herbatę, ona tam oklupuje grzejnik, wiesz, tam patrzy, czy w narożnikach nie odpada farba. Tak, czy tam, wiesz, srebrne, nie? Tam Tak, ten no. sztućce, Taki nie? przegląd techniczny, nie? Robi od razu w mieszkaniu. On wraca z kubkami, a ona ma checklistę, nie? Tu panele Tak, się tak. nadają w narożniku do wymiany, tu trzeba przemalować, No, te zasłony. No. Jeszcze chlebik do sprawdzenia. Jeszcze No i chlebik do wtedy sprawdzenia. może być problem, nie? Ty no, Wchodzi do chlebika, tak? a SMS tam, szybko do mamy, chrumkaj i gaś światło. Dobry. Już nie kontynuuj. Musimy zamknąć ten temat. Tak. Myślę, że to będzie już nasza ostatnia informacja. Mam taki pozytywny film z Moskwy. Obejrzyj. Dwa pytania mam. No, To jest prawdziwa dynia? no chyba. Okej, to jest jedno. A drugie, czy to jest jakiś prototyp nowych łodzi desantowych w Rosji? Nie, no tej rosyjskiej flotyli trzymają. Miedwiediew mówił, że Miedwiediew, no. Tak. tak, w przyszłym roku. Więc te pierwsze prototypy już są. Widać. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. No to jest w regionie moskiewskim. Wyhodowano ponad 400 kg dynię i zbudowano z niego łódkę. Z niej. Z niego. No, tak. No. Okej. A jak można zrobić 400-kilogramową dynię? To ją chyba trzeba jakoś tam wody dolewać albo coś w trakcie? Ja w życiu nie widziałem takiej dyni. No ja też nie widziałem takiej dużej. Znaczy dyni. wiesz, no w sklepie raczej w jakiejś Biedronce czy Biedronce Lidlu nie widziałem. na takim regale 400 kilo mogło 400 kogoś kilo, tak. przygnieść, nie? Spaść i ten. To by było dopiero, nie? Afera na całą Polskę. No, No może, widocznie można, są takie chyba dynie. To takiej wielkości rosną. Może są jakieś specjalne gatunki, nie? Które ale wiesz właśnie co, są żeby wpaść takie na to, żeby z gigantyczne. tego zrobić taki, nie Łódka, wiem, nie? kajak taki. Kajak, nie? No ciekawy pomysł. Widocznie mają za Na dużo spędzanie. wolnego czasu, trzeba ich zabrać na front. No ale to jest jakiś, tak patrzę, tak, to jest jakiś chłopak, więc No. myślę, że Jeszcze nie wiem. jego. Jeszcze nie wiem. nie wie, czego czeka po tym filmie, tak? Tak. No już da się zlokalizować. Widać, kreatywnych ludzi potrzebują. Na froncie. Tak. I tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy się pożegnać, drodzy, kochani widzowie. I bardzo was proszę, Przyjemnego weekendu. jeżeli ktoś ma z was 400-kilogramową dynię, to proszę wyślijcie ją na adres Pawła, żeby mu zablokować wyjazd autem. Z garażu, tak. Dobrze. Trzymajcie się. Miłego. Cześć. No pokazałem ci przed chwilą filmik
Mhm. No i co ty na ten temat powiesz? Nie widziałem tego filmiku. Kłamiesz, nie No jak puściłeś mi filmiku. widziałeś, to Nie. puszczę ci jeszcze raz. O, i tu było. Co? No to. No podobno użyłeś i nie powiedziałeś nam zdjęć polskiego aktora z rodziny zastępczej. Nie wiem, o co chodzi. Jędrula. Kojarzysz? Andrzej Kosoń. Jędrzej No. Kosoń. No. Tam gdzie z tam Kwiatkowskimi się kolegował. A, No i ten, co zobacz. tak wyjął rękę. Jędrula słabe. rok po... To jest słabe. Że to jest Jędrula rok po pobycie w Rosji. O Jezu, jakie to jest słabe. No nie. Nawet nie jest podobne do Jędruli. No jak nie jest podobny, no proszę. No Ja cały dzień przestań. się śmiałem z tego. Nie. Rok po pobycie w Rosji. Co za suchar, Jezus Maria. I ty po to mnie każesz się przebierać? Tak, kazałem ci się przebrać. No nie wiem, że to nie jest zabawne. No nie. Nie. Ja myślałem, że my nagramy coś poważnego. Taki chory. Pojechał sobie do Z tym sanatorium. George'em. Jak się ta jego żona nazywała? Nie, tak, co? Nie? Anulka. Anulka go zostawiła. Zostawiła go. Taka rosyjska wersja rodziny zastępczej. I ta baba to tam właśnie to zastępcze. I Tam, leży wiesz, i tam tylko jest- szcza pod siebie. U nas coś. były dzieci tam, wiesz, z Azji, z Afryki, Tak, nie? No to tam tak. będą, nie wiem, tam z Uzbekistanu, tak, No. nie? Tylko trzeba z spać jakiegoś w takim stalowym szaliku, żeby łba nie odcięli. I dobrze Na ubezpieczyć się też od spalenia. Bo to, A wiesz, to teraz. nic ci to nie da. To wiesz, ubezpieczenie to dajesz komuś, a nie sobie. Ale dzieciom może wiesz, nie? Mają niego. Dobra, Paweł, nie, no to i tak nie poleci. No. Ja. Nie, no Wytniesz. słabe. Śmieszne. Nie, to se zmontuj to. Nie, dla mnie no strasznie słabe. Poza tym wiesz, mogłeś zrobić print screena i te zdjęcie wstawić, a nie 3 razy. Ja już myślałem, że ty mnie włożyć moją reakcję na jakiś inny film. Nie. Mówię, o Ale co mu chodzi? O co mu murzył, chodzi? jak murzy. Tak. Ach, Nie dam się. no Dobra. nie dam się. No, nie, to nie ma chcesz, to sensu. nie.